znaczenie, ale także będące po prostu obiektem dźwiękowym. Zapraszamy więc na scenę Marcina Koszołka. Dziękuję bardzo za tak piękną zapowiedź, Wojtek. Tak jak Wojtek wspomniał, bardzo bym chciał zaprosić Was, żebyście byli bardziej integralną częścią dźwiękową całości dzisiaj, która polega na tym, że ja bym Was chciał zapytać, czy wolicie działać kolektywnie, czy indywidualnie. Pomyślcie sobie o tym chwilę. I mogą być to Wasze przemyślenia bardzo takie filozoficzne, ale mogą być też to przemyślenia na temat spraw bardzo konkretnych. Może działacie kolektywnie, a może działaliście i może nie podobało Wam się to, a może wręcz przeciwnie, może nie znosicie być w samotności i działać indywidualnie. I Wasze odpowiedzi ja bym chciał zebrać, podejść do Was z iPadem w ręku i nagrać to, co macie do powiedzenia. Mogą być to kilkusekundowe, króciutkie fragmenty Waszych wypowiedzi, czyli prosiłem o coś w miarę zwięzłego i mogą być to bardzo kreatywne wersje odpowiedzi, czyli mogą być to Wasze słowa, ale też mogą być to dźwiękowe interpretacje abstrakcyjne odpowiedzi na to pytanie. I wiem, że nie daję Wam wiele czasu na zastanowienie się nad tym, ale całość występu bardzo zależy na tym, żebyście coś mi powiedzieli w tym temacie. To na początku jest Wasz udział w tym i to, co ja bym chciał później z tym zrobić, to zagrać dwie improwizowane interpretacje muzyczne. Pierwsza bardziej ambientowa, bez elementów rytmiki, a druga z kolei z elementami rytmu. I na końcu samym chciałbym Was poprosić o głosy, czy wolicie tą wersję A, bardziej ambientową, bez rytmu, czy może tą wersję B interpretacji, czyli bardziej rytmiczną. I wtedy byśmy zamknęli to kółko, zaczynając od Was i kończąc na Was, czyli na Waszych głosach właśnie w tej kwestii. Tak więc chciałbym Wam, tak, jest pytanie? Chciałbym Wam tylko dać znać właśnie teraz może, żebyście się zastanowili, co możecie mi powiedzieć w temacie, czy na pytanie kolektywnie, czy indywidualnie. Pomyślcie sobie o tym i ja bym chciał, dam Wam parę sekund na to i zaraz Was zapytam, kto da mi rękę w górę, że mi coś może w tym temacie powiedzieć. Kto może odpowiedzieć na pytanie kolektywnie czy indywidualnie? Jest jedna ręka, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, okej. Jest kilka rąk. To jest super. Uważajmy na strzygające krzesło. Czy chcieliście coś powiedzieć? Dobrze, nie ma przymusu. No i przedostatnie jeszcze Wojtek też. Kolektywnie czy indywidualnie? Czy chcesz poczekać jeszcze? Nie, to super, takiego mamy głos na indywidualność. I Wspaniale, pracuje się indywidualnie, ale kiedy trwa to zbyt długo, to można popaść w choleryczną marzę. I wtedy pracuje się w grupie kolektywnie, ale kiedy trwa to zbyt długo, można popaść niemalże w choleryczną i wtedy wspaniale pracuje się indywidualnie, ale kiedy trwa to zbyt długo. świetnie, bardzo. Marcin magii, cięcia, montażu, edycji, resamplingu, downsamplingu, może upsamplingu, koncerty, które odbędą się już niedługo, jeszcze w tym tygodniu.
na przykład na koncercie finałowym Głos. W utworze, którego tytułu nie pamiętam, ale są tytuły koncertów festiwalu. I dotyk, dom, dreszcz i dotyk. 3 te słowa związane ze sobą. Praca została warta jej. Nic nie jest czarne ani białe. Nic.
Marcin, Koszolko, dziękuję bardzo. To ja bardzo Wam dziękuję. Fajnie, że tak Wam się podobało, ale mam jeszcze pytanie. Czy wersja A, czyli ambientowa, dostaje Wasz głos? To bym prosił, kto daje głos na wersję ambientową jako ich ulubioną wersję? Czekajcie, raz. Okej, to mamy tutaj właściwie większość głosów już widać. A kto daje wersję perkusyjną? Kurczę, jednym głosem przegrywa wersja perkusyjna jednak. Czyli to jest coś, nad czym będę teraz myślał w drodze do Australii. Dlaczego wersja ambientowa? Ale bardzo dobrze to wiedzieć. Słuchajcie, to jest dla mnie bardzo ciekawy eksperyment, jeżeli chodzi o zaangażowanie publiczności i dziękuję bardzo, że braliście w tym udział, bo bardzo bym chciał ten koncept rozwijać dalej i pracować nad tym pytaniem kolektywnie czy indywidualnie. Dziękuję Wam bardzo.